Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Ola. Na wstępie chciałam Wam bardzo wszystkim serdecznie podziękować za wszystkie przemiłe słowa, za wszystkie komentarze, które pojawiły się pod moim ostatnim filmem. Naprawdę każdy komentarz starałam się zaserduszkować, przeczytać. Czytałam je wszystkie z ogromnym wzruszeniem i ogromną wdzięcznością. Naprawdę te 4 miesiące temu nie spodziewałam się, że będę miała tutaj naprawdę takich wspaniałych subskrybentów, że będę mogła z Wami stworzyć swego rodzaju więź, bo już o tym wspominałam, ale część z Was odzywa się do mnie w wiadomościach prywatnych na Instagramie i z częścią z Was mam taki kontakt naprawdę regularny. Zresztą nie ukrywam, że niektóre osoby już kojarzę z komentarzy i czekam pod każdym filmem na Wasze jakieś obserwacje, na jakieś informacje zwrotne, co tam u Was się ciekawego dzieje. Także jeszcze raz Wam bardzo dziękuję. No i zapraszam na dzisiejszy odcinek. I może jak już tutaj przy tej kocimiętce jestem, to opowiem Wam o niej parę słów. To jest tak naprawdę dobry moment do tego, żeby po tym pierwszym kwitnieniu tą kocimiętkę przyciąć. Jeżeli zauważyliście, że Wasza kocimiętka właśnie zaczyna przekwitać, że już te kwiatostany nie są takiej intensywnej barwy, jakie były na początku, jak najbardziej możemy ją przycinać. Ja z moją kocimiętką mam przyjętą taką zasadę, że jesienią lub wiosną całkowicie przycinam ją do ziemi, żeby właśnie jak to bylina odbiła nowymi pędami. Natomiast w maju ja tego cięcia Chelsea Chop nie wykonuję. Pewnie już większość z Was o tym sposobie słyszała. To jest po prostu zabieg polegający na tym, że przycinamy tył krzewu, przód, w zależności od tego, która strona nam pasuje, po to, żeby utrzymać ciągłość kwitnienia na jednym krzewie. W przypadku, jeżeli tył rośliny już przekwitnie, no to nadal mamy drugą część tłoczącą nowe, świeże kwiaty, ale to jest, tak jak wspomniałam, bardzo dobry moment do tego, żeby ściąć kocimiętkę teraz po tym pierwszym kwitnieniu, żeby wymusić na niej kolejne kwitnienie. Oczywiście to powtórne kwitnienie kocimiętki nie będzie takie intensywne i ta kocimiętka nie będzie miała takich wymiarów jak teraz, jednak nadal będzie stanowiła szkielet na rabacie i będzie wyglądała ozdobnie i ładnie aż do mrozów, więc warto tutaj właśnie ten zabieg wykonać. No i co możemy robić z tymi przekwitniętymi, ściętymi pędami kocimiętki? Po pierwsze, ja zawsze takie kwiatostany umieszczam w koszach, w wiadrach, w donicach czy w innych flakonach, po to, żeby jeszcze zapylacze skorzystały z tych kwiatów. No a po drugie możemy wykorzystać takie pędy właśnie do rozmnażania, po to, żeby otrzymać nowe egzemplarze kocimiętki z takiego rozmnażania właśnie zielnego. Zasada rozmnażania jest tak naprawdę identyczna jak to w przypadku innych roślin ozdobnych. Musimy po prostu wybrać pęd, który będzie w miarę sztywny, obciąć nadmiar tej zielonej masy z góry, po to, żeby po prostu roślina nie transpirowała nadmiernie wilgoci. Musimy usunąć dolne liście, żeby właśnie z tego międzywęźla otrzymać nowe korzenie i oczywiście utrzymywać wilgoć w glebie. I ja takich pędów nie umieszczam nigdy w osobnych doniczkach, bo o tej porze roku mam już dużo donic i z różami, i z innymi roślinami jednorocznymi. Chcę po prostu sobie sprawę ułatwić, żeby sobie nie nakładać dodatkowych obowiązków. Umieszczam takie pędy właśnie z takimi roślinami, czy z różami, czy z innymi jednorocznymi. Te donice i tak będę musiała podlewać, więc i te właśnie pędy dostaną wodę i wilgoć. Należy tylko pamiętać o tym, żeby takich pędów nie umieszczać bezpośrednio na takim palącym słońcu. Owszem, kocimiętka jako roślina kochająca słońce i takie mocno nasłonecznione stanowiska, no tutaj w przypadku to chodzi nam właśnie o wytworzenie tych korzeni, więc tutaj to stanowisko powinno być mniej nasłonecznione. Ja mam w swoim ogrodzie 3 odmiany kocimiętki. Mam taką bardzo niską, kompaktową odmianę Persian Blue, więc jeżeli ktoś chce, komuś zależy na takiej bardzo niskiej kocimiętce, która idealnie nadaje się do takich niskich obwódek, czy na przykład przy jakichś różankach, czy przy takich wąskich ścieżkach, jeżeli nie chcecie, żeby te kocimiętki się Wam nadmiernie pokładały, to tamta wspomniana przeze mnie odmiana jak najbardziej się do tego nadaje. Mam również odmianę taką już dużą Six Hills Giant.
stąd i ona jest posadzona jako takie wypełnienie na rabacie. I ja będę ją teraz przycinała po tym pierwszym kwitnieniu równo z ziemią. Po co? No po to właśnie, żeby rośliny rosnące obok niej, bo ja takie kocimiętki zazwyczaj sadzę przy roślinach, które ozdobne są w drugiej połowie lata. Czyli na początku kocimiętka wypełnia mi tą przestrzeń na rabacie, daje mi ładne kwiaty, później ja ją obcinam i daję miejsce i daję przestrzeń na ten oddech dla innych roślin, żeby teraz one zbudowały tą masę, żeby one później właśnie zajęły miejsce tej szerokiej kocimiętki. Ja na przykład taką kocimiętkę Six Hills Giant mam właśnie posadzoną w towarzystwie zawilców japońskich i pnącej róży. Natomiast tutaj koło mnie rośnie kocimiętka odmiany Walker Slow i to tak naprawdę tej odmiany mam najwięcej w swoim ogrodzie. Ona również lubi się wykładać właśnie po takich opadach deszczu. Tutaj akurat w tym przypadku ścinam ją również nisko do ziemi, dlatego że mam tutaj różankę, chcę, żeby te róże teraz miały przewiew, żeby to one pokazały swoje piękne kwiaty. Tutaj z kolei mam wysiane kosmosy, więc gdy nie przytnę tej kocimiętki, to te kosmosy nie zdążą mi w ogóle zakwitnąć i ładnie wyrosnąć, bo są w tym momencie całkowicie przykryte morzem orlai i kocimiętki. Natomiast w moim przedogródku jest zrobiony szpaler z tej kocimiętki i kiedy ja bym ją wycięła tak bardzo nisko, całkowicie do ziemi, to tak naprawdę ta rabata by opustoszała. Dlatego ja tamtą kocimiętkę przycinam w takie zielone jeżyki. Do tego momentu, kiedy jeszcze widzę, że te pędy mają zielone liście, no to właśnie je ścinam na takie jeżyki. One na początku, te wszystkie kocimiętki wyglądają bardzo biednie, takie rozczochrane, jednak należy dać im trochę czasu, trochę ewentualnie wody, jeżeli jeszcze u Was nie padało i one naprawdę w szybkim czasie się zazielenią. Tam po prostu zależy mi właśnie na takim zielonym szkielecie, więc tą kocimiętkę przycinam troszeczkę inaczej. Jakiś czas temu odzywałam się do Was podczas naszego wspólnego spaceru właśnie z tego miejsca, z tego mojego piwoniowego zakątka. Piwonie były wyższe, były pokryte kwiatami. Teraz chciałabym Wam pokrótce powiedzieć, co ja właśnie robię z takimi piwoniami po przekwitnięciu, bo pewnie jak już zdążyliście zauważyć, piwonie są niższe i mają usunięte wszystkie kwiatostany. Po pierwsze, jak już pewnie zdążyliście się zorientować, należy usunąć właśnie te przekwitnięte kwiatostany, po to, żeby piwonia nie wysilała się do zawiązywania tych nasion. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ja zawsze przy usuwaniu takich przekwitniętych kwiatostanów usuwam wszystkie płatki, które przyklejają się do liści. Zwłaszcza teraz, kiedy jest taka pogoda, którą mamy my obecnie w naszym regionie, padało od kilku dni, te płatki przyklejały się do liści, a ja nie chciałam, żeby piwonia dostała właśnie takich brzydkich plam, czy to właśnie grzybopodobnych, czy właśnie od tych przyklejonych płatków. Zawsze po prostu wytelepuję sobie te wszystkie przekwitnięte kwiaty i te płatki po to, żeby one opadły tutaj na ściółkę, bo owszem, może teraz piwonie nie są ozdobne z tych kwiatów, ale przecież te ich ozdobne zielone liście mają być na rabacie aż do listopada. Po drugie, staram się zawsze te piwonie sadzić w ich towarzystwie, po to, żeby nie rosły koło nich rośliny, które dodatkowo by tutaj to miejsce zagęszczały, żeby te piwonie cały czas miały przewiew, żeby nie męczyły je choroby grzybowe. Jeżeli Wasze piwonie w tym roku nie kwitły zbyt obficie, to teraz jest dobry czas, żeby je zasilić, ponieważ one są teraz właśnie takie wymęczone tym kwitnieniem. Można dać im
nawozy zawierające większą ilość potasu i fosforu. Ja jednak nawożę zawsze moje piwonie co 2 lata obornikiem wiosną, natomiast nie wiem, jak mi się to uda w przyszłym roku przez te moje turkucie, ale o szkodnikach zaraz Wam jeszcze opowiem. W czerwcu oprócz takich bylin kwitnących wcześniej jak kocimiętka, kończą również kwitnąć rośliny dwuletnie, takie jak naparstnica czy wieczorniki. I tutaj tak naprawdę czerwiec to jest akcja wielkiego cięcia, czy to właśnie do rozmnażania tych pętów zielnych. Ja Wam wcześniej wspomniałam o kocimiętce, ale w taki sam sposób możemy również rozmnażać perowskie, możemy tak rozmnażać szałwie, rozchodnikowce, także tutaj naprawdę tych możliwości mamy sporo. Do takiego grona również można zaliczyć właśnie takie pędy hortensji ogrodowej, czy to z takimi kwiatami, czy też nie, więc tutaj wybór należy do Was. Jeżeli nie udało Wam się pobrać sadzonek wcześniej, to teraz można również wypróbować, ale kwitnienie kończą również rośliny dwuletnie. I tutaj możecie już zauważyć, że tak naprawdę wieczornik obok jest całkowicie pusty, zostały tylko takie stronki, można powiedzieć, które później będą wydawały nasiona. Te naparstnice mają tak resztką sił, kwitną im same góry. Tutaj już mamy gołe pędy z torebkami nasiennymi, które będą dojrzewały. I ja sobie ścinam tylko część takich naparstnic, tak samo z wieczornikami i z innymi roślinami dwuletnimi, po to, żeby właśnie uzyskać nasiona, żeby te rośliny po pierwsze dały na rabatach samosiew, a również ja im troszeczkę pomagam. Zbieram później takie dojrzałe nasiona i wysypuję je gdzieś na inne rabaty. Ale czerwiec to jest również odpowiedni moment do tego, żebyście Wy zdążyli sobie już skompletować nasiona właśnie roślin dwuletnich, ale również bylin, bo jest to odpowiedni czas do letniego wysiewu roślin. Jeżeli chodzi o wysiew roślin dwuletnich, to tak naprawdę my tutaj mamy czas do sierpnia. My obserwując naparstnice czy wieczorniki naśladujemy rytm natury. No bo zobaczcie, teraz już te torebki są zawiązane, zaraz będą dojrzewały, więc my będziemy działać i wysiewać do takich wielodoniczek właśnie wtedy, kiedy ta roślina naturalnie będzie się rozsiewała na rabatach. Oczywiście możemy jej w tym delikatnie pomóc. Można zdobyć właśnie odmiany innych naparstnic czy innych roślin, na których nam najbardziej zależy. Ale jak wspomniałam, w czerwcu możemy również wysiewać, jest to taki termin letniego wysiewu bylin. Jeżeli nie wyszły Wam wysiewy zimowe, jeżeli nie jesteście fanami tego wysiewu w butelkach, to teraz również jest jak najbardziej dobry czas. Możemy wysiewać właśnie wielosił, możemy wysiewać łubiny, tutaj możliwości jest sporo. Doczytajcie tylko proszę, które rośliny wymagają stratyfikacji, bo na przykład maki takie bylinowe potrzebują tego zimnego okresu, tego zimnego, właśnie tej zimnej stratyfikacji i nie lubią przysypywania, więc tutaj zwróćcie proszę na to uwagę. I tutaj tak naprawdę, tak jak wspomniałam wcześniej, czeka nas wielka akcja z ścinaniem różnych pędów. Zobaczcie, jak ta rabata wygląda teraz po takich mocnych, obfitych opadach deszczu. Czyśćce całkowicie się wyłożyły, czeka mnie tutaj przycinanie. To samo właśnie z przekwitniętymi płatkami piwoni. Zobaczcie, one tak naprawdę na początku mogą bardzo rzucać się w oczy na rabacie, ale później brązowieją, ładnie się stapiają z korą, więc wystarczy tylko zamknąć oczy lub nie patrzeć w tą stronę i przemykać dookoła i działać sobie po swojemu. Pamiętajcie, że ogrody takie idealne nie istnieją, chyba że pracuje przy nich naprawdę sztab ogrodników. Ogród to jest no powiedzmy żywa materia, żywa tkanka i tutaj nie ma nic idealnego, więc nie musimy się tutaj przejmować, że gdzieś te płatki na początku leżą, a Wy naoglądaliście się takich wyidealizowanych zdjęć. Dlatego ja staram się Wam pokazywać ogród, tak naprawdę jego wszystkie oblicza. I bardzo Was też zachęcam do tego, żebyście odwiedzali ogrody pokazowe, bo mi się na początku wydawało, że wszystkie ogrody pokazowe są takie idealne, takie jak to właśnie można zauważyć tylko na nagraniach i na zdjęciach, a kiedy zaczęłam właśnie takie ogrody zwiedzać, odwiedzać, to można również zauważyć, że rośliny mają swój taki okres świetności i później tak naprawdę
ogrodnik musi się liczyć z tym, że nie wszystko będzie wyglądało idealnie tak jak na zdjęciach. Nie ma co sobie tym zaprzątać głowy i stwarzać niepotrzebnie presji. Zobaczcie, naprawdę tutaj no może widać jakieś nadgniłe inne liście i wyłożonego czyśćca, ale ja tutaj widzę przepiękne pędy Clematisa, to jest Clematis bylinowy Arabella i ja się właśnie staram nad takimi drobnostkami pochylić. You ain't helping me at all. The memories they all twist and turn. I bang my head against the wall. Yeah, somehow I just never learn. In the back of the schoolyard, where we used to play hide and seek. You smiled low, oh my God. I przechodzimy sobie tutaj na te duże rabaty. Tutaj sytuacja wygląda tak naprawdę podobnie, czyli ja wieczorników całkowicie nie będę usuwała. Będę usuwała tylko takie, gdzie rosną w takim naprawdę dużym zagęszczeniu, żeby dać odetchnąć tym roślinom, żeby później one mogły tutaj zakwitnąć. Tutaj mam na przykład dzwonki kremowe, małe takie penstemony. Chciałabym, żeby one tutaj miały większą ilość słońca, większą ilość wody. Natomiast będę sobie zostawała pojedyncze takie pędy po to, żeby one właśnie tutaj zawiązały te nasiona, żeby rozsiały mi się na przyszły rok po rabacie, no bo chciałabym dalej utrzymać taki efekt właśnie takiej fioletowej chmury w maju, w czerwcu. I mam również przekwitnięte kwiatostany czosnków Globemaster i będę je właśnie również usuwała. Na ich miejsce powinny tutaj później tak ładnie się porozrastać kukliki, jak i rdesty himalajskie. Jednak widzę, że z kompostu wycięły mi się tutaj sałaty. Bardzo fajnie. Powiem Wam, że ja lubię takie niespodzianki. W zeszłym roku ta rabata wyglądała naprawdę niesamowicie, dlatego że z kompostu tutaj wysiały mi się musztardowce, kopry, sałaty, właśnie wieczorniki, nagietki. Tu było tyle takich niespodzianek. Bardzo lubiłam tutaj właśnie zaglądać i sprawdzać, co jeszcze nowego natura mi podarowała. Jak już jestem na tej rabacie, to chciałabym Wam właśnie powiedzieć, że ten czerwiec to jest odpowiedni czas nie tylko do przycinania, ale również do podpierania niektórych roślin, zwłaszcza takich, które często wyłamują się zarówno pod ciężarem swoich kwiatów, jak i od tego ciężaru deszczu. I jeżeli macie w swoim ogrodzie ostróżki, zależy Wam właśnie na kwiatach wysokich, strzelistych, które kwitną akurat o tej porze roku, a ostróżki już Was zniechęciły tym ciągłym podpieraniem i wyłamywaniem się, tym obowiązkiem podpierania i ich wyłamywaniem się, to może warto właśnie rozejrzeć się za penstemonami. Zobaczcie, te penstemony stoją sztywno, nawet wieczornik się zdążył już na te penstemony wyłamać, a one nadal stoją pięknie i sztywno. Penstemony możemy kupić zarówno właśnie o takich kwiatach biało-różowych, ale wiem, że są odmiany z niebieskimi kwiatami, więc jeżeli komuś zależy akurat na takich niebieskich kwiatach, jakie mają ostróżki, to również wiem, że penstemony w takich kolorach występują. Zobaczcie, one tak naprawdę są przepiękną ozdobą na tej rabacie. Wcześniej z liści, później te kwiatostany. Ja Wam również wspominałam, że nawet jeżeli one przekwitną, to te kwiatostany są dalej takie sztywne, zachowują kolor taki bordowy, więc naprawdę warto jest wprowadzić tę bylinę do ogrodu. Oprócz ogławiania przekwitniętych kwiatów róż warto jest również się pochylić nad jej pędami i zacząć je przywiązywać i podpierać, zwłaszcza jeżeli róża wypuściła takie długie, wysokie pędy w przypadku takich róż rabatowych. Natomiast jeżeli chodzi o róże takie pnące, no to bez wątpienia należałoby je poprzywiązywać. Ja tutaj, no nie ukrywajmy, zbagatelizowałam to i zobaczcie, pęd mi się cały wyłamał i tutaj właśnie chciałam zwrócić uwagę na to, że takie obfite opady, czy to śniegu, czy właśnie
deszczu w tym przypadku, one nigdy nie złamią Wam pędu gdzieś tutaj na górze, tylko ten pęd złamie się u nasady. Przez to my tracimy zarówno kwiaty, jak i szkielet, który w przyszłym roku stanowiłby taką podstawę do wypuszczania nowych krótkopędów, do obfitego kwitnienia róży. Więc no szkoda, no ja tutaj ten pęd straciłam, ale wieczorem mam nadzieję, że uda mi się popodpierać resztę pędów, bo zobaczcie tutaj ta róża jasmina jest naprawdę oblepiona kwiatami. Tutaj już się szykuje razem z nią powojnik, więc bardzo się cieszę, bo chciałabym Wam pokazać to połączenie, bo jest to taka moja różowa romantyczna chmurka w ogrodzie. No dobrze, jakie jeszcze prace możemy wykonać w czerwcu? Mówiłam o wysiewach, mówiłam o rozmnażaniu, mówiłam o przycinaniu, podpieraniu wszystkich roślin, ale jeżeli tak jak i ja jeszcze nie zdążyliście właśnie tych Waszych cebul z donic powyjmować, to jest naprawdę jeszcze dobry czas na to, żeby zdążyć je porządnie wysuszyć, żeby porządnie je przygotować do tego spoczynku i do posadzenia ich jesienią. Ja tutaj swoje donice trzymam w szklarni po to, żeby one faktycznie tak mocno podeschły, żeby nie były już narażone na kolejne opady deszczu, których na szczęście się doczekaliśmy. U nas naprawdę była bardzo duża ściana wody, część kory mi wypłukało, ale to nic, ważne, że wszyscy jesteśmy bezpieczni i zdrowi. Ja bardzo bałam się takich mocnych kataklizmów. Mam nadzieję, że u Was jest wszystko w porządku. Pamiętajcie, że ze wszystkim zdążymy. Ogród sobie poradzi i my sobie poradzimy. Nie musimy tego robić wszystkiego naraz. Kroczek po kroczku możemy sobie rozplanowywać takie rzeczy. Zobaczcie, ja jeszcze mam te donice tutaj, jeszcze nie powysadzałam wszystkich moich roślin jednorocznych, ale to nie przeszkadza mi właśnie w podziwianiu mojego ogrodu, w oglądaniu co nowego tutaj kwitnie. Co prawda znalazłam jeszcze parę szkodników, ale to zaraz Wam pokażę, na co zwrócić uwagę, no i jakie szkodniki właśnie mam. No i jeszcze jeśli mowa o szkodnikach, zobaczcie, ja tutaj tak się cieszyłam, że moje powojniki, które sadziłam razem z Wami, one i tak były sadzone dosyć późno, były bardzo wybujałe, ja je za długo po prostu przetrzymałam w szklarni. Cieszyłam się, że one i tak przetrwały ten taki duży okres, tą sporą suszę, taką srogą suszę, że wydały pąki, że będę mogła się pozachwycać ich kwiatami. No i zobaczcie, te kwiaty w tym momencie wyglądają jak takie rozmoczone kwiaty z bibułki. Niestety według mnie jest to objaw żerowania wciornastków, ale oczywiście mogę się mylić, dlatego że ja w swoim ogrodzie wciornastków na klematisach jeszcze nie miałam. Jeżeli wiecie, jaki to jest szkodnik, wiecie, jak z nim walczyć, czy się mylę, czy nie mylę, to napiszcie mi proszę w komentarzach. You ain't helping me at all. The memories they all twist and turn. I bang my head against the wall. Yeah, somehow I just never learn. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. To już by było koniec na dzisiaj. Pewnie standardowo się rozgadałam i mój odcinek będzie trwał prawie pół godziny, ale już pewnie do tego przywykliście. Podobno lubicie moje gadulstwo, więc nie powinno być z tym żadnych problemów. Ja przez ten mój ostatni czas bardzo intensywnie fotografowałam i nagrywałam moje róże, kwiaty moich róż, dlatego że w tym roku po pierwsze to kwitnienie przyszło bardzo ekspresowo, bo niektóre róże kwitły już w połowie maja i tak naprawdę teraz jest już po tym ich pierwszym tłoczeniu kwiatów, a ja bardzo bym Wam chciała pokazać takie róże o nietypowym kolorze kwiatów. Może są tutaj fani, tak jak i ja, takich właśnie nietypowych lawendowych odcieni i właśnie niektóre róże zaczęły kwitnąć wcześniej. Ja się bardzo starałam Wam pokazać taki ich idealny, naturalny kolor w świetle dziennym. Co prawda teraz właśnie było dużo opadów deszczu, więc te róże nadal nie prezentują się zbyt uroczo, ale to nic, ponieważ po prostu będę robiła zestawienia tych kwiatów, jak się zachowują właśnie po deszczu. Dzięki temu Wy będziecie mogli sobie zdecydować, jaka odmiana bardziej Wam przypadnie do gustu i może będziecie rozważać zakup tej odmiany. Będę Wam właśnie chciała nagrać taki odcinek i będę Wam chciała nagrać odcinek właśnie o różach w donicach. Opowiem Wam o takim moim sekretnym składniku, który zawsze właśnie dodaję nie tylko do róż, ale do innych roślin jednorocznych, po to, żeby one kwitły obficie i żeby ta donica tak bardzo nie przesychała.
Pamiętajcie, że wszystkie prace czerwcowe to jest tak naprawdę tylko umowny termin. Możecie je zrobić na początku czerwca, możecie je zrobić pod koniec czerwca. Z czym się nie wyrobicie, to lipiec dalej stoi przed nami otworem. Pamiętajcie o odpoczynku. Pamiętajcie również o tym, że ogród u nikogo nie jest idealny, że wszyscy mają chwasty, że wszyscy rozpoczynali swoje niektóre projekty i nadal ich nie dokończyli. Ja również niektóre rabaty i niektóre miejsca w naszym ogrodzie mam nietknięte od marca. Pamiętajcie o zachwycaniu się Waszymi efektami pracy, bo żaden miesiąc nie jest taki sam i nic 2 razy się nie zdarza. Pamiętajcie, że taki relaks i odpoczynek też jest bardzo ważny. Ja Wam jeszcze raz bardzo chciałam serdecznie podziękować za wszystkie przemiłe komentarze, wiadomości, jakie od Was otrzymałam po ostatnim odcinku. Naprawdę nadal jestem przeszczęśliwa i wzruszona. Pamiętajcie, że ten kanał nie założyłam tylko, tego kanału nie założyłam tylko dla siebie, ale również i dla Was. Bez Was ten kanał by nie istniał. Także ja dalej z podniesioną głową będę nagrywała dla Was kolejne filmy. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Pa, pa! You ain't helping me at all. The memories they all twist and turn. I bang my head against the wall. You're somehow